I witam was w trzecim odcinku z naszej serii Vampyr. Wylądowaliśmy w szpitalu, trochę już rozmawialiśmy, dostaliśmy własne biuro, mieszkanie, salę operacyjną, cokolwiek. Ulepszyliśmy też naszego bohatera i chyba pora wyruszyć na łowy. Oczywiście mam na myśli detektywistyczne łowy. Postaram się jak najmniej zjadać tutaj ludzi. Użyjmy naszego super trybu. Ale chyba nic tu... A nie, jest. It's locked. Czyli będziemy mieli pewnie jakieś narzędzia do otwierania takich skrzyneczek. Tutaj coś widzę, podświetliło się. Dokumentacja medyczna T.L. Wooda. Uwagi. Twarz pacjenta uległa głębokim poparzeniom i oszpeceniu w wyniku wybuchu bomby w czasie wojny. Pacjent, nawet będąc pod wpływem najmocniejszych środków przeciwbólowych, regularnie zgłasza silny ból w zranionym obszarze. Porównuje go do płomieni nadal palących go pod skórą. Badania zbliżającej się tkanki nie wykazało obecności stanu zapalnego, infekcji ani opuchlizny. Bielizny są czyste. Czy mamy do czynienia z trwałym uszkodzeniem nerwów? Pacjent nieprzerwanie obwinia się o odniesione rany. Czy mamy do czynienia z poczuciem winy ocalałego? Czy fantomowy ból jest formą kary za to, że nie zmarł razem ze swoimi towarzyszami? Dobra. A coraz więcej osób sobie tutaj odblokowujemy. Stąd chyba wszystko. It's locked, all right. Nie we wszystkie miejsca możemy z tego co zauważyłem wejść. To nasze mieszkanie. Dobra, czyli zrobiłem kółeczko. Nie da się ich otworzyć. Mamy jakieś znaczniki, wskaźniki, pokazują nam, w którą stronę mamy iść. Ale nie wiem, czy to coś da na ten moment. Ale podejrzewam, że musimy najpierw porozmawiać ze wszystkimi osobami w szpitalu, żeby jak najwięcej się dowiedzieć. Gdzie są wszyscy? A, możemy przeszukać ogród. Trochę powoli idę, bo szukam jakichś dokumentów. Tu jest ulica, to nie. Mieliśmy iść do ogrodu, czyli tutaj. Scour voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Ale dlaczego? Tam ktoś jest. Nie możemy go przeszukać, szkoda. Ten ogród to też widzę nie jest wcale mały. A mogę do ciebie strzelić. O, ten ma jeszcze jakieś inne umiejętności. No powiem wam, że sporo.
ich tutaj jest, jak na szpital. I status dzielnicy, która niby jest bezpieczna. Zdjęcie uśmiechniętej zakochanej pary opisane na odwrocie słowami Milton i Pipa. Na zawsze razem. Niefortunne imię dla kobiety. Drewniany krążek. O, tu jest jeszcze kosz. Ołowiana płytka. Można by rzec, że zapraszają wampirów do siebie. Drzwi otwarte, jest środek nocy, nikogo nie ma na recepcji, nikt niczego nie pilnuje. Ludzie, co z wami? Zobaczmy sobie na mapę. Północ w ogrodzie dobra i zła. Misja poboczna. Odnieść portfel jego właścicielowi. A którym się tutaj biega? Chyba, że to jest nasz limit i już bardziej biec nie możemy. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money. Anyway, to remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reid. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reid. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Goodbye, Milton. No dobra. Pierwsza misja rozwiązana. No tak, dziwne były te czasy. A to ta wariatka, co myślisz, że jest wampirem. Weszliśmy chyba w jakieś skrzydło. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured.
Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reid? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reid. Nie mamy wskazówek. Dobra. O, mogę przeprowadzić badanie Is there anything lekarskie. else that's bothering you? Can I help in any way? I'm all right. Considering the state of this place, I should consider myself lucky, I guess. A, mogę też hipnotyzować przez LB. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, my boy. To lećmy dalej. Teraz, czy ja widzę swoje odbicie? A to rzadko spotykana rzecz w grach. Nie jest ono do końca wyraźne. Ale dziwne, że w grze o wampirze widzimy swoje odbicie. Czy ja z tobą rozmawiałem? Good evening, Doctor. Jeszcze chyba. I believe we're going to be working together. Dr. Reid. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reid. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reid. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. I'll give you some advice, but understand that nothing beats practical experience, which can be exhausting and solitary work. Of course, sir. And don't worry, I will never allow myself to be a burden, neither to you nor this hospital. I based my technique on my mentor's... I'd rather not talk about... As long as you're... What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh, no, Dr. Reid. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Mamy nowe śledztwo. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true.
Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Możemy go zahipnotyzować, żeby się czegoś dowiedzieć. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reid. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Aykroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Goodbye, Dr. Strickland. Powiem wam, że bardzo optymistyczne podejście, to znaczy wizja podejścia lekarzy do pacjentów w XIX-wiecznych szpitalach. Zwykle raczej to tak nie wyglądało. Po paru na jednym łóżku, albo gdzieś, wiecie, stłoczonych w obskurnych nie celach, ale pokojach. To przeżył. Zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem było amputowanie komuś nogi, ręki, czegokolwiek. Byleby tylko żył i jak najszybciej można było go wypuścić ze szpitala. Więc dość optymistyczną wizję nam tutaj gra roztacza. Też sam szpital wygląda wygląda na dość taki z bardziej wyższych i bardziej prestiżowych miejsc. Bo nie jest jeszcze tak źle. No, co prawda mają tutaj wciąż problem ze sprzątaniem, no, ale sytuacja jest dość ciężka, więc jest to zrozumiałe. No, nie mogę nic zabrać. Ale XIX-wieczna medycyna to jest temat rzeka. Wiele rzeczy z tego okresu wciąż czeka na publikację. Moja słodka córka czyta we mnie jak w otwartej książce, nigdy niczego się przed nią nie ukryło. Nie wiem, czy jakiś dialog z zewnątrz nie słyszeliśmy i gra nam po prostu nie przetłumaczyła od razu. Możemy zbadać tę krew. The flower's dying. It needs water. Dobra, ale czy ja, jeżeli potrzebuję wody, to czy ja mogę go podlać? No, chyba nie. Trochę się tak kręcę bez sensu, bo nie mogę znaleźć miejsca. Tutaj, dobra. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. To prawda. Ma bardzo dużo czasu. Tylko zazdroszczę wampirom, że mają bardzo dużo czasu na wszystko. Gdybym był wampirem, to pewnie bym się nauczył wielu języków, spędził dużo czasu próbując przeczytać wszystko co ciekawe, oglądał filmy, podróżował, nie musiałbym jeść, nie musiałbym też, nie wiem, chronić się przed niczym innym niż tylko słońcem.
Więc mógłbym wędrować po świecie. No niesamowita wizja. Ale podejrzewam, że po 200-300 latach, 400 mój umysł zacząłby się rozpadać. Po prostu nie byłby już w stanie udźwignąć ciężaru zmieniających się czasów, coraz większej technologii, coraz mocniejszego rozwoju ludzkości. Wyobraźcie sobie, że jesteście wampirem przemienionym w średniowieczu i żyjecie do tych czasów i uświadamiacie sobie, że w średniowieczu Ziemia była w centrum, Słońce krążyło wokół niej, a teraz jest na odwrót i w ogóle wokół Ziemi to nie ma żadnej tam kopuły czy coś, ale jest cały wszechświat i tam są planety i ludzie już latają gdzieś na jakieś księżyce, a to by się wydawało, że to jest tylko krążek na niebie. No, pochrzanione, no, ja bym zwariował. Może coś byśmy ulepszyli. Czy bardziej zdrowie, czy... A co mamy w innych? 3 serum. Ile to kosztuje? 300. Daje mi to skok. Brzmi ciekawy. O, nie stać nas na to. Dobra. Dobra była ta wskazówka dla żółtodziobów z tej gwardii, która poluje na wampiry czy coś. Że jak widzisz, że coś się rusza, to nieważne czy tam coś jest czy nie i czy się tylko wydaje, to strzelaj. To kosztuje aż 1000. Kurczę, drogie to wszystko. Co mi daje sprawność fizyczna? Coś nam daje. Co? Dokładnie nie wiem. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Coś czuję, że w tej kostnicy przyjdzie nam się zmierzyć z paroma wampirami.
Fajnie, że mamy ten znacznik, który pokazuje nam, gdzie mamy iść. O ile ta gra była trudna, gdyby... trudniejsza, gdybyśmy po prostu nie mieli takich znaczników i musieli się kręcić w kółko, aż byśmy wpadli, gdzie mamy iść. Dobra, ale to chyba tutaj. Sprawdźmy jeszcze, czy nie ma tutaj jakichś przydatnych dla nas śmieci. Ale podejrzewam, że raczej nie. Tu chyba też niczego nie ma. No. Byliśmy tutaj, zabiliśmy 3 wampiry. Tam skaldy. W zależności jak oni na to mówią. No ale to tutaj, dobra. Nasz pasek krwi jest dość niski. Coś słyszę. Nie jesteśmy tu sami. Paskudny ten budynek. Wydaje mi się, że właśnie tak mniej więcej wyglądały szpitale. Dobra, musimy chyba zejść na dół. Teraz zanim zejdziemy... Chciałbym się tutaj rozejrzeć. Może coś znajdziemy. Coś ciekawego i interesującego. Idźmy jeszcze na górę. Coś jest. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. I cannot enter. Ciekawe, czy nie możemy tam wejść teraz? Czy ogólnie już nie możemy tam wejść? I czy dopiero jak zdobędziemy jakieś klucze, to wtedy? This key will surely grant me access to the basement. Aż się boję tam schodzić. Nic więcej tu nie ma. A mnie wziął z zaskoczenia. No tam jeszcze coś było. Sporo monet, a gra pokazuje, że tylko 2. 2 szellingi zebraliśmy. Malutko. Dobra, nie ma się co kręcić. Chyba zejdziemy sobie już do tej piwnicy. Chociaż nie, bo jeszcze możemy iść do góry. On chyba przyszedł z góry w takim razie. Nie wejdziemy, ale tu mamy koniec ciała.
już wyżej nie wejdziemy, więc schodzimy. O! A mnie wystraszył. Nie wiem, czy nie będziemy się z tym mierzyć na dole. Nie wiem, czy chcę. Oni wszyscy są na tym samym poziomie, co my. Nocny skal. Dobra, załatwmy These scowls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Czy bardziej takie zombie, a nie skale. Spora ta kostnica. Gdzie jesteś? No, na razie jest daleko. Tak właśnie myślałem, że przyjdzie. Jest coś z horroru w takich grach. Samuel Connor, rasa kaukaska, płeć mężczyzna, wiek 39, zawód rybak, rodzaj śmierci naturalna. Prawdopodobna przyczyna śmierci szybko postępujące wirusowe zapalenie oskrzeli rozwinięte w krwotoczne zapalenie płuc. Hiszpanka. Uczestniczy badania dr Corsant Tipes, siostra Gwentin Brengan, sorry jeżeli kaleczę, nazwisko i podpis rzecznika medycznego dr Corgan Types. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. It's locked, all right. Coś mamy. Używany nóż amputacyjny. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? The chest was originally open to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Jeżeli będzie nam za często podpadać, no to go zjemy.
wyjdziemy, a jeszcze chciałem się upewnić... Chociaż nie wiem, czy nie przejdziemy do innego pokoju. Sprawdźmy jeszcze raz. To właśnie to jedno. No. Jest. Ała! Jakimś These cudem. scars can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Ledwo, bo ledwo. Trochę bardziej fuksem niż umiejętnościami. Porąbana sprawa. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. John Doe, czyli niesklasyfikowane zwłoki. U Amerykanów, Anglików jest określenie właśnie Jane Doe i John Doe jako osoby, które no nie wiadomo kto to jest. Coś jak u nas NN. Czyli możliwe, że ktoś go znalazł, nie mógł ocenić kim jest. Nazwał go tak, a nie inaczej, a on ożył. Czy to jest wszystko? Żadnych dokumentów, nic? Chyba nie. A, nie zdążyłem się uchylić, zabili mnie. Pytanie tylko gdzieś jest ze spawnie.
Dobra, w dobrym miejscu, nie za daleko. Mówią, że w tym szpitalu mają mało miejsca, a tutaj po prostu aż się od niego roi. Się zastanawiam, czy nasze zabijanie tych wampirów wpływa na coś. W sensie, czy one już jak wybijemy je w tym miejscu, to one się już tam nie pojawią? Czy będą się pojawiać niezależnie od tego, w jakiej ilości ich zabijemy? Ale z tego co widzę, warto jest ich zabijać, bo szybciej rośnie nam doświadczenie dzięki temu. Serio, mogliby zamykać te drzwi. Mega niepokojące, że tego nie robią. O Boże. Cześć siostrzyczko, jak tam życie w wielkim mieście? Brum. Sprawy mają się kiepsko. Wygląda na to, że grypa znów grasuje w okolicy. Pamiętasz pannę Scheller? Stałaś starą, zapijaczoną wiedźmę z drugiego piętra. 2 dni temu zmarła, a do jej mieszkania już ktoś się wprowadził. Rany, musiałabyś mi sporo zapłacić, żebym położyła się w łóżku, w którym kilka godzin wcześniej ktoś kojfnął na grypę. Wybacz, że nie odpisałam szybciej na twój poprzedni list. Pomiędzy opieką nad małym Paulem, mamą, tatą i pracą w fabryce rzadko mam czas, żeby skreślić parę słów do swojej ulubionej siostry. Tak w ogóle, synek przekazuje pozdrowienia dla cioteczki. Dla cioteczki Pipy. Żebyś tylko widziała tego małego szkodnika. Kiedyś przez niego zwariuje. Mama kazała też poprosić, żebyś przy okazji następnej wizyty w domu przywiozła trochę tych wybornych ciasteczek. W ostatnim liście wspominałaś, że rozważasz rzucenie roboty w szpitalu Pembroke. Powiadam ci, Pip, lepiej dobrze to przemyśl. Jasne, w fabryce zawsze znajdzie się praca, ale płacą tu gównianie, a samo zajęcie zdaje się nudne jak dzień bez... jak dzień bez chędożonka. A właśnie mam nowego narzeczonego i nie jestem puszczalska. Ty świętoszkowa pindo. To też jeśli naprawdę chcesz odejść ze szpitala i zająć się czymś bardziej pożytecznym niż liczenie trupów każdego poranka, lepiej zostań w Londynie i dołącz do tej grupy, o której pisałaś. Stróże albo Prevent czy jakoś tak. Nigdy o nich nie słyszałem, ale jeżeli rzeczywiście są swego rodzaju obroną cywilną walczącą o większą sprawę, to może byś się wśród nich odnalazła. Tylko pamiętaj, by nigdy nie iść w pierwszej linii. To zgubiło mojego biednego Billego we Francji. Prowadził zbyt wiele patroli. Piekielna wojna. Tak czy inaczej wracaj jak najszybciej do domu, a wcześniej przekaż mi wszystkie dobre wieści. Twoja ukochana siostra Lucy oraz Paul, mama i tata. No
już trochę tutaj podblokowywaliśmy. Gdzie ja miałem iść z tym? How long's it going to take to fix me properly? A month? You always knew the word. Good evening. I'm Dr. Reid. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Boli go gardło, a my każemy mu mówić. Jesteśmy okrutnikami. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest then. Good evening, sir. Doctor. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reid. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reid? I've heard much of your talents as a physician. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reid. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Interesujące. Chodzi na to, że nasze postacie nie są aż tak krystaliczne, jakby się wydawało. Goodbye, Mrs. Goswick. Good evening, sir. That's for me. Doctor. Yes, Doctor? Exactly how bad is the supply situation here at Pembroke? It really depends. Dr. Swansea deftly works his society contacts for monies, but with the quarantine, well, we're in God's hands. Please, could you point me in the direction of the morgue again? It's the... Już tam byliśmy. Why then do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck.
Lack of sleep and the medical profession always ends in disaster. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? We staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation, not the labor of a journeyman. That's all for now, Nurse Crane, thank you. I never could keep anything from her. Dobra, wychodzi na to, że musimy po prostu pójść do swojego pokoju. Chociaż nie wszystko zrobiliśmy. Not now! Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. I'll leave you, Mistress of the Dark. Chyba zaniesiemy to lekarstwo i myślę, że będziemy kończyć. And I thought last summer's epidemic was difficult. To dalej łazi po deszczu. Dobra, gdzie ty jesteś? Gdzieś tutaj. Will this shift never end? Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. So many deaths. And still more coming. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden.
You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reid. It's my mother. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. I'm so tired. Will this shift never end? Zastanawiam się, czy jej nie zjemy. Myślisz, że jest wampirem? Myślę, że możemy jej umożliwić stanie się wampirem. Chciał się ze mną ten doktorek widzieć. To jeszcze pójdziemy z nim porozmawiać i myślę, że będziemy kończyć. Tylko w którą stronę? It's locked. No nie powinien być daleko, powinien być gdzieś tutaj. Dobra, chyba mamy. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar.
I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Dobra, dostaliśmy kolejne zlecenie. Ale tutaj myślę zakończymy. Nie ma za bardzo sensu robić tego zlecenia teraz, w tej misji. Zrobimy sobie ją w kolejnym odcinku. Tam jest jeszcze list, ale nie będę go już brał. Zabiorę go w następnym. Także co? Udało nam się zwiedzić kostnicę. Niezbyt przyjemne miejsce. Dowiedzieliśmy się o paru grzeszkach naszych współpracowników. No, myślę, że będziemy musieli, przynajmniej jeżeli nie w następnym, to w kolejnych odcinkach podejmować jakieś decyzje w stylu kto nie zasługuje na życie. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Myślę, że nie za długo będziecie na niego czekać. Także do usłyszenia. Hej!